Czołgiem. Witam po raz kolejny po bardzo długiej przerwie w moim kąciku modelarskim w serii Luknijmy na. W tej serii, tak dla przypomnienia, jeśli ktoś tego nie widział, będę pokazywał, co znajduje się w pudełku z modelem. Pokrótce opowiem, jakie są moje pierwsze wrażenia, a potem na stronie ScaleMates zobaczymy, jaka jest historia tego modelu. Tak? Czy to nie jest przepak, czy to jest zupełnie nowy wypust, jaki jest rok produkcji tych form. No i ocenimy, czy model jest godny uwagi, tak po prostu, żeby nie wtopić pieniędzy w jakiś ładnie zapakowany szrot. W tym odcinku zobaczymy, co znajduje się w pudełku z modelem M1279 firmy I Love Kit. A w kolejnych odcinkach możliwe, że opowiem trochę o na przykład tych modelach, a z czasem na pewno pojawią się jeszcze jakieś inne, bo mam całą masę modeli czekających na sklejenie. Część idzie na sprzedaż, także mam pudełka, do których możemy zajrzeć i zorientować się, co znajduje się w środku. No dobrze, czas zajrzeć do środka. W pudełku czeka nas nie za dużo ramek. Myślę, że ta ilość jest w sam raz, aby zaawansowany modelarz miał uciechę, a i początkujący nie miał zbyt dużych problemów ze sklejeniem tego modelu. Wszystkie ramki były zafoliowane. Ja te folie pościągałem, żeby wygodniej nam było teraz to wszystko przeglądać. Ogólnie moje pierwsze wrażenia odnośnie pakowania tego modelu i tego, jak prezentuje się box art, to jest firma Trumpeter. Oni w bardzo podobny sposób pakują swoje modele. Tutaj mają przegródkę na dodatkowe elementy, najczęściej jakieś elementy kadłuba. Także sama instrukcja też nam zdradza to, że to wygląda jak Trumpeter oraz schematy malowania. Tak więc, no jeśli to jest taka sama jakość jak firma Trumpeter i modele, z którymi ja miałem do czynienia, to myślę, że ten model może być całkiem spoko, jeśli chodzi o składanie jego i przyjemność zrobienia modelu. No ale zanim zaczniemy sklejać model, najpierw musimy przejrzeć, co mamy w środku, tak? Pierwsze są szyby, ich nie rozpakowałem, żeby się nie zniszczyły. Elementy, które wyglądają dość dobrze. Myślę, że nie ma tu żadnych zastrzeżeń. Nie widzę żadnych przesunięć form, także nie będzie tutaj problemów ze spasowaniem, przynajmniej nie powinno być. Następnie dwie takie same ramki. To jakieś koła, trochę drobnych elementów, siedziska, prawdopodobnie jakieś elementy zawieszenia. Tutaj większe elementy, podwozie, tak, środek, no i nadkola i maska. Jak widać, nie ma zbyt dużo tych ramek, ale jak wspomniałem, nie powinien to być problem. Tak, młody modelarz, czy tam początkujący sobie powinien poradzić, ale doświadczony będzie miał co robić. Po tej stronie znajduje się kabina oraz paka, czy tam przestrzeń ładunkowa. Gumowe opony, nie rozpakowywałem ich. Wydają się spoko. Tutaj gdzieś po tej stronie opony, myślę, że to widać, idzie szef, ale podejrzewam, że jest to coś, co można ogarnąć. Dodatkowo są elementy fototrawione, kalkomanie oraz bardzo ciekawa rzecz, czyli maski na szyby. Tutaj akurat te szyby w tym modelu są kanciaste, więc samemu też można te maski wyciąć bez większego problemu, ale skoro dają w zestawie, no to bardzo fajnie. Chociaż mi się wydaje, że to nie ma masek chyba na wszystkie okna, na wszystkie szyby. Chyba tylko na te większe. No nie jestem w stanie teraz tu stwierdzić, bo pod światło przez folię tego nie widać. Ale no, skoro to jest tylko 8 numerków, więc podejrzewam, że na wszystko nie wystarczy, bo tutaj szyb jest dużo więcej. No ale sam fakt, że coś takiego jest. Więc spokojnie można próbować malować model przy użyciu tych właśnie masek. Proponowane schematy malowania są dwa. Jeden taki, myślę, dość mało popularny, a drugi jak najbardziej popularny, czyli maskowanie pustynne.
Mi się wydaje, że jeśli ja bym ten model robił, jeszcze jak będę go robił, to chyba w takim malowaniu. Chociaż też w głowie urodziła mi się koncepcja, patrząc na przód tego pojazdu, tak, jest taki dość agresywny i zastanawiałem się, czy by z tego pojazdu nie zrobić jakiegoś zombie huntera. Jakiś wóz, gdzie tam coś będzie tu spawane, jakieś dodatkowe jeszcze płyty, chociaż on raczej płyt dodatkowych by nie potrzebował, ale może na froncie jakiś lemierz do taranowania zombiaków, u góry jakaś improwizowana broń, jakaś siatka. Zobaczę, jeśli mi się pomysł jakoś rozwinie, będę miał wenę, to pewnie go przebuduję, a jak nie, to po prostu walnę go prosto z pudła i tyle. Ok, szybki przegląd instrukcji. Spis elementów. O, tutaj jest rysunek, który przedstawia nam maski. Tak jak mówiłem, jest tylko 8 masek, jak wynikało z tamtych oznaczeń i tylko na te duże szyby. Prawdopodobnie z tego względu, że te małe szyby chyba nie są do tej wersji tego pojazdu. Także no nie było potrzeby, żeby dawać więcej masek. Tutaj, jak widać, nic specjalnego. Standardowa instrukcja. Pytanie, jak będzie z opisem elementów. Ja w Trumpeterze zrobiłem kilka modeli i nie miałem problemów z opisem. Zakładam, że to może jest jakiś przepak Trumpetera, zaraz się o tym przekonamy, czy to prawda, czy nieprawda. No, wiele rzeczy wskazuje, że to może być Trumpeter w innej formie, w innym opakowaniu, ale jeśli to jest Trumpeter, to nie powinno być problemu. Tutaj widzę, że jest dość skomplikowane, jest to podwozie i to bardzo fajnie wygląda, bardzo ciekawie. Myślę, że tu będzie dużo zabawy z tymi elementami. Ciekawe, jak to potem będzie wyglądać po złożeniu pojazdu. No, ogólnie wóz prezentuje się bardzo ciekawie. To jest taka najzwyklejsza wersja, bez żadnych dodatkowych elementów. Gdzieś tam w internecie oglądałem zdjęcia tego pojazdu, to tu jeszcze było no, dużo wariantów, tak? No to zależy od przeznaczenia. To jest najprawdopodobniej najzwyklejsza po prostu baza, podstawowa forma, którą potem poszczególne jednostki w razie potrzeb sobie taki pojazd rozbudowują. Zawartość pudełka mamy tak z grubsza przeanalizowaną. Zaraz przejdziemy do strony ScaleMates i zobaczymy historię tego pojazdu. No i zobaczymy, jak one cenowo też stoją. Może to nam też pomoże w dokonaniu wyboru, czy ten model warto kupić, tak? Jakość według mnie wydaje się bardzo dobra. Elementów nie ma jakoś super dużo, ale też nie ma mało. Mi się wydaje, że jest taka optymalna ilość elementów. Na pewno można dokupić jakieś elementy, które ten model mogą wzbogacić, jakieś jeszcze blaszki dodatkowe i tak dalej. Ale o tym przekonamy się za chwilę właśnie na stronie ScaleMates, bo jeśli są jakieś elementy, to spora szansa, że na tamtej stronie będziemy mieli to pokazane. Dobrze, jesteśmy na stronie naszego modelu. W Google'ach pisałem nazwę firmy, numer katalogowy oraz ScaleMates i poprzez link tutaj przeszedłem. Na tej stronie możemy zobaczyć fakty na temat tego modelu. Poniżej jest historia modelu. Jak sobie ją otworzymy, mamy ją pełniejszą. Tu możemy sobie przejrzeć cały proces ewolucji tego modelu od powstania poprzez tam dodatkowe wersje, które różnią się od wersji podstawowej albo tej pierwszej dodatkowymi elementami. To wszystko jest napisane na dole. New parts i tak dalej. Tutaj powyżej są modele tego samego pojazdu w różnych wersjach innych producentów. Nie są w żaden sposób powiązane z tym modelem, bo gdyby były jakieś zależności, jakieś powiązania, to po prostu od tego modelu powiedzmy odchodziłaby po prostu gałąź, jakaś linia, która by go łączyła. Ale jak widzimy, ten model w żaden sposób nie jest połączony z innymi modelami, więc to jest po prostu osobna linia, osobny byt. Dobrze, wracamy na stronę główną. Tutaj mamy instrukcję. Jeśli nasza instrukcja się zgubiła, zniszczyła albo kupiliśmy model bez instrukcji, tutaj możemy sobie ściągnąć i przejrzeć i skleić model według kroków producenta. Poniżej jest Marketplace. Tutaj widzimy cenniki wybranych sklepów modelarskich. Tu można jeszcze rozwinąć, ja tego na razie nie będę otwierał. Tutaj na podstawie tych kilku sklepów widzimy, że rozstrzał cenowy jest od 38 do 70 euro, więc dość spory. Najlepiej właśnie brać najtańszą ofertę.
ale też trzeba brać pod uwagę koszty wysyłki, więc może być tak, że ta cena i ta może być taka sama. No, ale dobra, idziemy dalej. Tutaj poniżej w dziale Related Products widzimy dodatkowe elementy, które możemy dokupić, takie jak koła na przykład, albo jakieś blaszki, elementy fototrawione. Tak jak z kołami nie powinno być problemu, żeby je dopasować, to z blaszkami już tak. Często blaszki są dedykowane do konkretnego modelu, konkretnego producenta, więc zanim kupicie blaszki, warto się zapoznać, czy będą pasowały do naszego modelu. Tak, bo są producenci, którzy produkują, nie wiem, na przykład blaszki do T55 firmy Tamiya i oni to zaznaczają. I ta sama firma produkuje blaszki do firmy T55 firmy Trumpeter i też to zaznaczają. Więc jest ważne, żeby kupić odpowiednią wersję. A jeśli nie ma do naszego modelu odpowiedniej wersji albo dedykowanej, ale jest jakaś inna, to może warto się zapoznać, zasięgnąć języka, czy te blaszki na przykład do tego naszego wozu będą pasowały, jeśli chcemy sobie dokupić. Ok, poniżej są inbox reviews. Tutaj nie ma nic, bo prawdopodobnie nikt nie zrobił jeszcze recenzji tego modelu i nikt tego tutaj nie dodał. Możliwe, że ten filmik, który teraz oglądacie, on się tutaj pojawi, bo ktoś go tutaj doda. I wiem, że na Scalemates jest parę moich filmików albo parę galerii zdjęć moich modeli, których ja nie dodaję. Ktoś inny po prostu je wrzuca, ja tego nie robiłem. Jak sobie wpiszecie BMP1 Trumpeter w skali 1 do 35, sobie na dół zjedziecie, to zobaczycie po prostu przegląd, który ja robiłem, tak, inboxa, więc ja tego nie dodawałem, ktoś to wrzucił. Tak samo niektórych moich modeli galerii też tu znajdziecie. Także warto też na dół sobie zjechać i zobaczyć, jakie są opinie innych modelarzy, jakie są wrażenia, no i jak wyglądają modele po sklejeniu, jeśli są dodane galerie. No i chyba to wszystko. Ta strona jest bardzo użyteczna, warto z niej korzystać, żeby się nie wtopić z kupnem jakiegoś fajnego modelu, przynajmniej tak nam się wydaje, a potem się okazuje, że to jest jakieś stare próchno, tylko po prostu w ładnym opakowaniu. I to tyle, co mam do powiedzenia na temat tego modelu. Jakie są Wasze wrażenia? Czy modele tej firmy są godne uwagi? Ja, prawdę mówiąc, jeszcze nie sklejałem modelu firmy I Love Kit. Gdzieś tam widziałem w internecie jakiś gotowy już model, chociaż nie pamiętam, jakie były na temat jego opinie. Ale może Wy macie doświadczenia, może Wy sklejaliście coś tej firmy. Co sądzicie? Czy to jest godne polecenia, warte uwagi firma? I o samym pojeździe. Czy to w ogóle jest pojazd w Waszym guście, tak? Ja kupiłem ten model i chciałem go sprzedać, ale mój syn postanowił, żebyśmy go zostawili, żebym go zrobił, bo ma dość ciekawą bryłę, znaczy on tak nie powiedział, bo dopiero niecałe 7 lat, tak? Ale dla niego wygląda fajnie, więc zostawiłem, no i zobaczymy. Ja na pewno kiedyś się pochwalę swoimi wrażeniami, jak ten model już zrobię, a jakie są Wasze opinie. A tymczasem do zobaczenia i czekajcie na kolejne filmy.